Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście, w którym dzisiejszym moim gościem jest Grzegorz Litwin. Cześć Grzegorz. Cześć Oskar, cześć wszystkim. Dzień dobry, witam się z oglądającymi. Tak jak Oskar mnie przedstawił, mam na imię Grzegorz. Mieszkam w Holandii już chyba 13 lat. Na co dzień pracuję, zajmuję się również, prowadzę własną działalność fotograficzną. Jestem fotografem profesjonalnym. Oprócz tego interesuję się też zdrowym stylem życia i wszystkim tym, co jest z tym związane, czyli też samorozwojem. To są tematy najbliższe mojemu sercu. Tak bym w skrócie opisał siebie. Super. Powiedz mi, jak się w ogóle zaczęła twoja przygoda z fotografią? Oj, to było bardzo dawno, ale to jest bardzo interesująca historia. Wszystko się zaczęło jeszcze w szkole podstawowej, w przedszkolu. Tam jeszcze nie mając aparatu, tworzyłem różne abstrakcyjne obrazy na papierze. Z czasem dostałem mój pierwszy aparat analogowy od moich rodziców i tak to się rozpoczęło. Aczkolwiek na początku jeszcze nie wiedziałem, że fotografia stanie się moim źródłem zarobkowania w przyszłości. Nawet nie miałem świadomości tego, że ja te zdjęcia dobrze robię. Właściwie to moi przyjaciele, których bardzo serdecznie pozdrawiam i którym bardzo gorąco dziękuję, że miałem ich wtedy przy sobie i powiedzieli: Grzegorz, ale ty robisz naprawdę dobre kadry. Zaznaczę tutaj, że w tamtym momencie jedyne szkolenie czy kurs, jaki miałem, czy przyuczenie do fotografii, nawet nie do fotografii, tylko do jakichś rysunków, czy do tworzenia jakichś abstrakcyjnych obrazów. No tak, to miałem z plastyki. W tamtych czasach było ciężko. Tak, było ciężko. Tutoriale na YouTubie, których po prostu nie było. No nie było, musimy o tym wspomnieć. Więc tak naprawdę mogłem dać upust tej swojej twórczości tylko na plastyce i technice. Ja akurat w tych przedmiotach przodowałem, byłem najlepszy. Tutaj się nieskromnie pochwalę. I kiedy dostałem aparat, ja po prostu fotografowałem. I fenomen tego jest taki, że ja potrafiłem tworzyć te kadry bez znajomości po prostu wiedzy takiej książkowej. I na tamte czasy wydawało mi się, że każdy potrafi tak fotografować. Okazało się natomiast, że tak nie jest. I fajnie, że mnie w tym utwierdzili właśnie moi przyjaciele. I tak to się rozpoczęło. Później, no i fotografowałem hobbystycznie przez długi okres czasu. I w momencie, jak wyjechałem do Holandii, kupiłem swój pierwszy taki półprofesjonalny aparat, lusterkowiec i zacząłem robić zdjęcia. Od tego się zaczęło. Na początku te zdjęcia wychodziły mi nieostre. Myślę, że większość początkujących osób ma z tym problem, że te zdjęcia wychodzą poruszone. U mnie też tak było, ale że jestem bardzo dociekliwy i bardzo taki, może nie nazwę tego, że uparty, ale zacięty w tym, co robię. Szukałem właśnie wyjścia. Drogi, jak poprawić tak, jak jakość. Poprawić tą jakość. No i z czasem faktycznie tak krok po kroku aż do tego momentu, kiedy od kilku lat zajmuję się fotografią profesjonalnie, czyli wykonuję zdjęcia na zlecenie klientom. Współpracuję też z modelami, współpracuję też z makijażystkami, fryzjerami. Także to już jest taki full service, nazwałbym. A czy pamiętasz ten moment przejścia z amatorstwa na tą fotografię profesjonalną? Ja myślę, że takim przełomowym okresem w moim życiu, kiedy jeśli mówimy o takim przejściu, jako takiego płynnego, znaczy to było takie płynne przejście, aczkolwiek takim momentem zaskakującym w moim życiu, tak bym to nazwał, był moment, kiedy zostałem zwycięzcą wyłonionym podczas konkursu zorganizowanego przez Krakowskie Szkoły Artystyczne. Tam zostałem wyłonionym zwycięzcą z Holandii. Więc to było takie bardzo motywujące i aż się wtedy popłakałem ze szczęścia. Nagrodą była możliwość pokazania, zaprezentowania swoich prac właśnie na wystawie w Krakowie, uczestniczenia
w Kraków Week Fashion, który jest organizowany przez Krakowskie Szkoły Artystyczne co roku, i oczywiście kurs mody. Tutaj chciałbym się też pochwalić, bo jest czas na chwalenie się. Pokażę. To jest ten dyplom, który otrzymałem od Krakowskich Szkół Artystycznych, i to jest taki kolejny dowód moich osiągnięć i mojego rozwoju fotografii. To był taki przełomowy okres, jeżeli o tym mówimy, tak. A jakie dziedziny fotografii cię najbardziej interesują i może od czego zaczynałeś? Od jakich tematów fotograficznych i co jest teraz twoim głównym zajęciem? Oczywiście. Na początku fotografowałem właściwie wszystko, więc była to architektura. Jak każdy. Tak, były to portrety, były to jakieś tam uroczystości rodzinne. Teraz, jeśli patrzę na swoją tą fotografię, no to jest to fotografia osób, głównie jeśli tak bym chyba to skwalifikował, ale głównie jestem nakierowany na fotografię biznesową, na fotografię artystyczną. Lubię bardzo tworzyć zupełnie nowe rzeczy i akurat daję sobie taką możliwość poprzez organizowanie różnego rodzaju nowych projektów z modelami. Dobieram sobie, powiedzmy, rodzi mi się pewien pomysł w głowie i później szukam modela, który mógłby uczestniczyć, żeby spełnić te kryteria i których też mógłby poczuć to samo flow, co ja. Bo komunikacja jest przede wszystkim Czyli głównie najważniejsza. praca z modelem, modelką. A powiedz Tak. mi, jak taka praca z modelem wygląda, jeżeli chodzi o porównanie kompletnej amatorki, amatora To jest bardzo interesujące osoby pytanie, profesjonalnej? bo my generalnie widzimy ten efekt końcowy tych zdjęć już po selekcji. Po opublikowaniu, po obróbce. Po obróbce, a niestety to jest długi proces, o którym bardzo często też mówię w rozmowach ze znajomymi. Wszystko się zaczyna od tego pomysłu, który powstaje w głowie. Później szukam właśnie odpowiedniej osoby, która by sprostała tym oczekiwaniom czy wymaganiom, prawda? I byłaby chętna uczestniczyć w tym projekcie. Na szczęście osoby, które pytam, bardzo chętnie biorą udział w tych projektach. Pewnie ze względu na moją osobę może też, duże to ma też znaczenie. Uważam się za osobę bardzo komunikatywną, więc bardzo mi to ułatwia pracę z klientem. Nawet bym nazwał tego pracę z klientem, ale przede wszystkim pracę z ludźmi. Tak. Więc wracając do twojego pytania, to najpierw jest ten pomysł, który się pojawia w głowie, później odbywa się rozmowa, może być to rozmowa przy kawie, telefoniczna, i tutaj to jest kluczowy moment. W tym momencie ustalamy szczegóły sesji, ustalamy stroje, make-up, miejsce, czyli wszystkie rekwizyty, czyli najważniejsze aspekty całej dalszej sesji, które wpłyną na wyniki naszej współpracy. Później spisuję oczywiście na podstawie tej rozmowy, tworzę plan, który wysyłam do klienta albo do modela do zaakceptowania. Jeżeli są konieczne jakieś korekty, to oczywiście robię je. Czyli w tym planie opisujesz swoją wizję tych zdjęć? Dokładnie tak. Czas, lokalizację, czas, mam na myśli datę sesji, godzinę rozpoczęcia, czas trwania, czyli też obliczam, jeżeli to jest poza Amsterdamem, to obliczam czas, jaki zabierze nam dotarcie do danej lokalizacji. Później, jak już mamy ten plan, to zbieramy rekwizyty. I to też jest dość czasochłonne.
i fascynujące, bym powiedział, bo szukam czegoś, co wcześniej pojawiło się w mojej głowie, więc szukam i często jeżdżę właśnie po Kringlopach czy po różnych second handach, gdzie mogę takie rzeczy znaleźć, ale nie jestem w tym sam, bo modele też się w tym bardzo dobrze... Też się angażują w to. Angażują się sam sobą i to jest niesamowite. Po prostu to są ludzie też z pasji. I dokładnie, mówię, ta rozmowa pierwsza jest kluczowa, bo ona jakby od razu ustawia nas na właściwy tor. My wiemy i wtedy już każdy osobno, ja ze swojej strony i model, czy osoba fotografowana, już wiemy, czego poszukujemy. I przychodzi później ten moment sesji. Oczywiście to nie jest tak, że od wejścia od razu fotografuję, tylko zawsze przeprowadzam krótką rozmowę, taką zapoznawczą. Co jest bardzo fajne, bo bardzo często pojawiają się nowe osoby, z którymi nawiązuję, których spotykam pierwszy raz. I interesujące w tym wszystkim jest to, że te osoby przychodzą z własnymi historiami życiowymi, które mi opowiadają i dzięki temu poznaję inne poglądy tych osób, ich styl życia. Jakby też tego chłonę, wymieniamy się doświadczeniami, co też jest fajne. Można powiedzieć, że budujecie taką bliższą więź. Bliższą więź. Nie jest to relacja tylko klient... Nie kończy się na skończonych zdjęciach, tylko to są bardzo długotrwałe relacje, które one potrafią przetrwać lata. I tak faktycznie jest. I później przechodzimy do zdjęć. Podczas zdjęć daję sobie też taką możliwość na kreatywne tworzenie pewnych... dajemy sobie upust swoich możliwości, kreatywności. Więc owszem, mamy główny plan, którego się trzymamy, ale daję sobie ja i model takie miejsce na kreatywność jeszcze w tym wszystkim, na taką swobodę. I to też jest fajne. W trakcie sesji oczywiście model ma możliwość podglądu gotowych już, znaczy takich surowych plików na aparacie. Cały czas mam kontakt z tym modelem, więc informuję go o progresie naszej współpracy. No i po sesji oczywiście zgrywam cały materiał. I zaczyna się najżmudniejsza część całego procesu. Tak, odbywa się selekcja tych zdjęć. Po selekcji tworzę wirtualną galerię, w której model może wybrać już zdjęcia do dalszej edycji, te, które jemu się najbardziej podobają. No i w przypadku sesji na przykład TFP też dajesz klientowi, modelowi możliwość wybrania zdjęć, czy w przypadku TFP to ty decydujesz, które zdjęcia? To różnie. Bardzo często to ja już decyduję, ale to też zależy od przypadku, tak. A jak wygląda i czy zdarzyło ci się pracować z trudnym klientem, modelem, modelką? Jak sobie radzisz w takich sytuacjach? To też bardzo ciekawe pytanie. Bo zapewne też zdarzyło ci się pytanie, czy oddasz mi surowe zdjęcia? Mi się na przykład parę razy zdarzyło, że właśnie po wysłaniu takiej galerii ze zdjęciami surowymi ludzie je po prostu robili print screeny. O tak, I później te print screeny gdzieś widziałem na Facebooku czy na Instagramie, mówię, what the fuck? Dlaczego? To są gołe zdjęcia, nieobrobione, no i czegoś takiego się nie robi. Tak, dla wielu osób te zdjęcia już... Oni się nie mogą doczekać tego efektu końcowego, więc dla nich to już jest jakby efekt końcowy. Akceptowalny, tak, ale tak nie jest niestety. Jak ja sobie z tym radzę? Oczywiście tworzę wirtualną galerię i nakładam znak wodny. I oczywiście redukuję jakość tych zdjęć do minimum, na tyle, żeby klient mógł je zobaczyć i dobrze się przyjrzeć sobie na tych zdjęciach. Ale żeby te zdjęcia nie były użyteczne. Tak, poza tym dajemy sobie też taki kredyt zaufania. Ja informuję klientów, że to są zdjęcia surowe, nieobrobione i klient otrzymuje tą galerię tylko dla celu wybrania konkretnie wybranych zdjęć do dalszej edycji. Więc mówię, daję taki kredyt też zaufania. Ale oczywiście zdarzały mi się wcześniej sytuacje, w której klient
oczekiwał ode mnie zdjęć surowych. To się wiąże, to nie dlatego, że przede wszystkim tak, wyjaśnijmy sobie jedną kwestię, że to jestem fotografem i to ja mam, skoro ktoś mi powierza tą rolę wykonania tych zdjęć, to znaczy, że zawierza mi temu całemu procesowi, więc to ja wiem, jak to ma wyglądać, jak końcowy efekt, jaki to ma dać, więc to już jakby jest z założenia, że dalszy proces należy do mnie, prawda? Natomiast daję teraz możliwość klientowi, żeby mógł wykupić prawa, bo oczywiście surowe pliki wiążą się w moim uznaniu z przyjęciem już tych zdjęć na własność całkowitą. Więc w takim wypadku tak daję możliwość klientowi wyboru plików JPEG albo plików RAW, albo takich i takich. Tak, też mam to wyszczególnione właśnie w regulaminie sesji. Okej, a ile mniej więcej u ciebie trwa obróbka i jakby już dostosowanie zdjęć do finalnej wersji, do finalnej twojej wizji? To zależy też od czasu, który mogę na to poświęcić, gdyż w tygodniu pracuję, mam regularną pracę, którą się zajmuję, a na weekendach zajmuję się fotografią. I to nie jest tak, jak większość osób myśli, że to jest tylko moja pasja, więc może ja w ogóle nie powinienem za to brać pieniędzy. Niestety, drodzy Państwo, to się wiąże z ogromnymi nakładami czasu i mojej własnej pracy intelektualnej, jak również sprzęt, na którym pracuję. On jest naprawdę drogi. Te kwestie są często pomijane i ludzie jakby tego nie dostrzegają. Dokładnie. To też moje następne pytanie. Właśnie często się zdarza, że ludzi pytałem, dlaczego te sesje fotograficzne są takie drogie? Na to się składa... Może pokaż, bo Grzegorz przyniósł ze sobą 2 aparaty, przyniósł całą walizkę sprzętu, więc możesz coś opowiedzieć o swoich aparatach i też opowiedzieć o właśnie kosztach samego sprzętu i dlaczego to wpływa na finalną wycenę sesji. Oczywiście, jasne. Obecnie pracuję nad 2 body. Pierwszy to jest mój stary, bardzo dobrze wysłużony i poczciwy i ulubiony lustrzankowiec Nikona D750. Bardzo go lubię. Naprawdę bardzo dużo mi pomógł. Chyba jedna z popularniejszych lustrzanek tak, Nikona. Naprawdę bardzo dobry. Teraz akurat mam zamontowany obiektyw 50 mm, taki standardowy portretowy obiektyw 1.4 światło. Ale od roku już pracuję na nowym modelu Nikon 7.2 i tutaj można zobaczyć taką ogromną lufę. To jest właśnie obiektyw Sigmy Art 1.4 ze światłem. I ten aparat akurat to jest aparat bezlusterkowiec. On jest naszpikowany różnymi technologiami, więc ułatwia mi to niesamowicie zadanie. A o to właśnie w tym chodzi, żebym ja mógł się skupić tylko i wyłącznie na robieniu decyzji, na tworzeniu obrazów, a żeby nic mnie w tym nie ograniczało. A właśnie, powiedz mi o twoim punkcie widzenia, czy przesiadając się z aparatu lusterkowego na bezlusterkowca zauważyłeś jakieś zmiany? Bo jeszcze pamiętam te 3-4 lata temu, gdy bezlusterkowce były jeszcze mniej popularne, pojawiało się mnóstwo dyskusji w internecie nad przewagą jednych nad drugimi. I były tak zwane gównoburze. Jedni mówili, że jednak bezlusterkowce to jest kompletna porażka, że to do niczego nie prowadzi, że jednak lustrzanki to jest to, co powinniśmy dalej kontynuować. I powiedz mi o swoich wrażeniach. Czy jednak bezlusterkowce to jest to, czy to jest przyszłość, czy jednak upadek. Czy jednak upadek, tak? I te lustrzanki jednak zostaną z nami. Powiem szczerze, na początku sam sceptycznie troszeczkę do tego podchodziłem, bo moim takim wyobrażeniem fotografii było
musi być duży obiektyw, im większy, tym lepszy, tak, tym lepiej. Tak samo body aparatu, im większe, tym robi to większe wrażenie, tym fotograf jest bardziej profesjonalny. Nic bardziej mylnego oczywiście. Idziemy z czasem ducha, nowa technologia, nowe możliwości. I taka jest właśnie ta lustrzanka bezlusterkowiec. Jest w wielu przypadkach jest to duże ułatwienie, bo ten sygnał, na przykład ten głos, ten dźwięk pstryknięcia aparatu, który słychać właśnie w lusterkowcach, to, drodzy Państwo, to nie jest dźwięk nagrany taki jak w telefonie, w naszych smartfonach. To jest dźwięk lustra, tam jest system pentagralny, który w momencie naciśnięcia spustu migawki, żeby zobaczyć ten obraz, który później trafi na matrycę, aparat musi podnieść lustro. Tam jest tak, lustro. To jest ułamek sekundy, To jest ułamek sekundy, tak. Ale i to jest ten dźwięk, który my słyszymy. Tam jest właśnie lustro. Natomiast tu jest obraz cyfrowy już przetworzony, ten, który widzimy. Tutaj nie ma lustra, więc też ja używam tego dźwięku, dlatego że to jest też taki sygnał dla modela czy osoby fotografowanej, że zdjęcie zostało zrobione i wtedy możemy zmienić pozycję, więc używam tego dźwięku. Natomiast tutaj nie ma lustra, więc ten dźwięk możemy sobie wyłączyć, na przykład fotografując jakiś event, ślub albo chrzest, żeby nie było słychać żadnych dźwięków ze strony sprzętu, z mojej strony. Okej, a powiedz mi, czy łatwo jest używać obiektywów właśnie z lustrzanek do bezlusterkowców? Czy są one kompatybilne? Jak to wszystko wygląda, żeby to wszystko ze sobą połączyć? Już mówimy o jednym systemie, nie będziemy mieszali Canon, Nikon, powiedzmy ogólnikowo. I oczywiście. W większości przypadków firmy oferują adaptery, gdzie możemy sobie po prostu te obiektywy ze starym systemem do nowego podpinać i to jest duże ułatwienie, rozwiązanie, dlatego że często te starsze obiektywy, one nadal się świetnie sprawdzają i nie ma naprawdę to, o czym dzisiaj nawet rozmawialiśmy jeszcze przed podcastem, koszty tych nowych obiektywów, one naprawdę są kosmiczne. Tak, to jest abstrakcja. Dzisiaj sprawdzaliśmy cenę nowego obiektywu do Canona, 85-1.2, ponad 3000 euro. Tak, zgadza się. No to jest naprawdę kosmos. Więc jeśli później ktoś pyta właśnie o koszty sesji, to... Dokładnie, to więc trzeba takie rzeczy wziąć pod uwagę. Pod uwagę trzeba wziąć, bo to są ogromne nakłady finansowe, inwestycje. A powiedz mi, czy pamiętasz swoją najgorszą, najtrudniejszą, najbardziej koszmarną sesję? Poczekaj. Trochę by się tego nazbierało chyba. Taką całkiem... To no może tak. Wiesz, z której może wyciągłem lekcję. Wiesz co? Akurat byłem w trakcie, i tutaj pozdrawiam Witka Rusinka, u którego robiłem zaawansowany kurs fotograficzny. Specjalnie poświęciłem na to cały mój urlop roczny. Jechałem na ślub i nie wziąłem kart do aparatu. No tego jeszcze się spóźniłem, ale na szczęście byłem drugim fotografem, więc nie było tragedii. Ale udało ci się jakoś karty pozyskać? Czy... Tak, od tego pierwszego fotografa, tak. Okej, to całe ale szczęście, że miał. Ale ja byłem taki zdesperowany, zrezygnowany, ale wiesz co, fajne jest w tym to, że z każdej takiej sytuacji, i tu warto o tym wspomnieć, to są dla mnie bardzo wartościowe lekcje. I to mnie nauczyło, i tego się też nauczyłem na tym kursie, no po to ten kurs właśnie był, żeby pisać sobie na kartce, jakie rzeczy powinienem ze sobą zabrać. Mimo że mam teraz w jednej walizce wszystko spakowane, ale mimo to upewnić się, czy faktycznie to mam, bo przecież wracam z sesji do domu i podpinam kartę do komputera, więc ona może tam też zostać, ale też warto mieć ze sobą zapasowe karty pamięci. A właśnie, czy zdarzyło ci się kiedyś stracić zdjęcia z sesji? Z sesji takiej komercyjnej nie, ale z takiej sesji, gdzie fotografowałem event dla własnych celów, tak, udało mi się.
podczas przeglądania zdjęć w aparacie usunąłem, nacisnąłem delete, usunąłem wszystkie zdjęcia. Ale dzięki programowi udało mi się odzyskać te zdjęcia. Ważne jest wtedy to, żeby nie robić już zdjęć na tej karcie, tak. Też słyszałem, że są jakieś programy i chyba nawet do specjalisty jakieś można oddać taką kartę i da się te pliki przywołać z powrotem. Tak, można zrobić też samemu. Dobrze, Grzegorzu, powiedz mi, jak zadbać o odpowiednią atmosferę podczas sesji? Bardzo fajne, ciekawe pytanie. Ja chyba mam taką predyspozycję do tego w nawiązywaniu kontaktów. Chociażby przykład naszego spotkania dzisiaj. Od razu od wejścia już zaczęliśmy rozmawiać. Tematy się same już jeden po drugim nasuwały. I myślę, że właśnie trzeba takim być trochę psychologiem, myślę, w tej fotografii. I fotografia jest też taką formą chyba mojej terapii, bo bardziej mi otworzyła, co akurat się przekłada na wyniki i na współpracę właśnie z ludźmi. I bardzo słyszę właśnie od osób, które fotografuję, że mieli bardzo łatwy kontakt ze sobą. To jest bardzo ważne. Wiesz co, zawsze staram się słuchać potrzeb osoby fotografowanej. Jeżeli ktoś ma jakieś preferencje co do zmiany stylu, czy co do zmiany co do wyboru muzyki na przykład, bo żeby zbudować atmosferę, ale ja zawsze robię też więcej. Po sesji bardzo często też przygotowuję posiłki. Wiesz, to jest od żołądka do serca, prawda? Więc jeszcze częstuję później posiłkami tych moich modeli, jeśli mam taką możliwość. Bo dla mnie... Drodzy słuchacze, nie każdy fotograf tak robi. Nie każdy fotograf tak robi, tak. Bo dla mnie te osoby, ja z nimi nawiązuję więź. Te osoby są dla mnie bliskie. To może wynika też z naszej polskiej kultury, że jesteśmy bardzo gościnni. Dokładnie. Wydaje mi się, że żeby zrobić dobre zdjęcia drugiej osobie, trzeba jakby właśnie, tak jak wspomniałeś, pobawić się trochę w psychologa, w terapeutę, żeby umieć wyciągnąć emocje z danej osoby. Zgadza się. Jak najbardziej. A żeby to zrobić, no jest konieczne nawiązanie tego kontaktu. Więc później już na spokojnie możemy sobie usiąść i zjeść i porozmawiać o tej sesji przy herbacie, kawie, przy tym posiłku. Natomiast tak, ja myślę, że tą atmosferę i ten kontakt buduje się od pierwszej rozmowy, czy od tego pierwszego spotkania, bo to też od możliwości zależy. Możemy się spotkać, przygotować spotkanie online, wideo, możemy się też spotkać osobiście. Obydwie formy są dla mnie jak najbardziej akceptowalne. I wiadomo, że kontakt personalny najbardziej sobie cenię, ale czasami jest ze względów na odległości, nie ma takiej możliwości na czas, jaki mamy ograniczony, to robimy wideo, konferencje, rozmawiamy. Omawiacie wszystkie szczegóły. Tak, omawiam szczegóły i już wtedy ja jakby wchodzę, może to dziwnie zabrzmi, w tą drugą osobę, wchodzę w jej umysł, staram się jej oczami zobaczyć, co ona chce, żebym ja zrobił na zdjęciach. A nie wydaje ci się, że czasami praca fotografa to jest bycie sekretarką? O tak. To właśnie do umawiania ludzi, do wstępnych rozmów z nimi, do bycia faktycznie fotografem, później do kolejną osobą do postprodukcji zdjęć, kucharzem, jak już powiedziałeś, tak, kucharzem. Terapeutą, psychologiem, czyli bycie fotografem to jest jakby cały wachlarz umiejętności, który musisz posiadać, aby faktycznie zrobić tylko zdjęcia. Umówmy się, ja prowadzę firmę jednoosobową, więc tych wszystkich umiejętności... Plus jeszcze księgowym musisz być na przykład, tak. Marketingowcem. Nauczyłem się sam i w dalszym ciągu uczę się, bo to też trzeba podkreślić. Fotografia akurat jest taką dziedziną, że tutaj nie można spocząć na laurach i przestać. Ona jakby wymusza od nas, dlatego tak mnie fascynuje, dlatego tak kocham tą fotografię, że ona daje mi możliwość rozwoju ciągłego uczenia, podnoszenia swoich kwalifikacji. Ja się
też osobiście sam dużo uczę, oglądam dużo podcastów, filmów, różnych zdjęć, inspiruję się tym, co zobaczę w internecie albo zobaczę na żywo. Tak, to mi dużo właśnie też pomaga, żeby później móc przenieść to na mój własny biznes. Czyli faktycznie to, co powiedziałeś, czy ja muszę być i tym psychologiem, tym terapeutą, bo też muszę uspokoić te nerwy klienta, ten stres, tym kucharzem też, żeby oni dobrze ugotować i zjeść. Tak, ale to jest właśnie w tym fajne, że dlatego ja tak bardzo kocham fotografię. Zresztą pewnie zauważy, ja się już zaczynam uśmiechać. To jest ten moment. Dobry znak. To jest dobry znak. To jest tak. Ja to kocham, ja tym po prostu żyję. A czy mógłbyś udzielić jakichś wskazówek, powiedzmy dla modelek amatorek? W jaki sposób one mogą się przygotować do sesji? To chyba pytanie do modelek. Na pewno muszą częściej występować przed kamerą, żeby się oswoić. To przede wszystkim, myślę. A taka osoba, która w ogóle nigdy w życiu nie miała żadnej sesji i przychodzi do ciebie zrobić sobie jakieś zdjęcia, nie wiem, portretowe na przykład. To się bardzo często zdarza. Przychodzą osoby, które w życiu nie miały żadnej sesji profesjonalnej. Jak one mogą się przygotować, żeby po prostu lepiej wyglądały, korzystniej? Kobiety wiedzą akurat, jak to zrobić. Generalnie idą do makijażystki, robią manicure, pedicure, malują się, też dbają o ubiór. U panów to troszeczkę wygląda, to jest trochę na bakier. Panowie pewnie wychodzą z założenia, że oni po prostu tak jak wyglądają, są zajebiści. Ale w większości przypadków tak jest faktycznie, ale warto zwrócić uwagę na pewne detale, o których może niektórzy nie wszyscy pamiętają, bo wiadomo, że założenia to jest fotograf, więc później się to wyretuszuje. Tak, ale ułatwiamy sobie pracę, prawda? Więc ja zawsze mówię, wypracuj sobie koszulę, jeżeli mówimy o takich technicznych rzeczach. Proszę zwrócić uwagę na to, czy te ubrania nie są zmechacone, poplamione, czy one dobrze leżą, czy nie są zbyt opinające, czy nie są też zbyt luźne. To jest bardzo ważne. Więc to są takie rzeczy do skorygowania przed sesją. Jeśli chodzi od strony takiej psychologicznej, to ja daję wskazówki na sesji. Przed sesją rozmawiam i informuję o tym, że podczas sesji będę ustawiał, no bo zakładam, że dana osoba, to jest pierwsza sesja, to taka profesjonalna do tej osoby, więc ona kompletnie nie wie, jak się ustawić. I umówmy się, że inaczej osoba sama siebie widzi, a inaczej fotograf to widzi, inaczej to będzie też wyglądać na zdjęciach. Więc w tym też liczy się bardzo doświadczenie fotografa, żeby te niedociągnięcia fotograf zobaczył i poprawił. Ja tak bardzo właśnie często robię, czyli ustawić tak modela, żeby wydobyć te jego walory, a czasami też się zdarza, że ja o to pytam, jeżeli jest coś, co model chciałby ukryć, czego nie chciałby pokazać, na przykład miałem taką na przykład modelkę, woli lewy profil zamiast prawego, dokładnie coś o tym takiego. chciałem powiedzieć, dokładnie tak. Więc też na to zwracam uwagę, prawda? Więc cały czas komunikacja z tym klientem i to też rozluźnia atmosferę. Okej, a jak wygląda sytuacja z modelkami, które już mają jakieś doświadczenie? Nie mówię jakimiś w pełni profesjonalnymi, natomiast osoby, które już miały za sobą kilka sesji i czy wtedy też dajesz wskazówki, jak się ustawić, czy taka modelka już dokładnie wie, co zrobić ze swoim ciałem, żeby to wyglądało dobrze? No to już jest sama przyjemność. Wtedy już tylko się skupiamy na aspektach twórczych i ustawiamy, znaczy ja od strony technicznej tam wiadomo ustawienie światła, pomagamy sobie też bardzo często na sesjach stawiam przed modelem czy modelką lustro, bo to też im pomaga przybrać odpowiednią pozycję, ale już tak, modelka już wie, czyli po każdym kliknięciu czy błyśnięciu lampy, jeżeli to jest w studiu,
to dana osoba, modelka czy model już wie, że musi zmienić pozycję. A propos lustra, właśnie też używałem tej techniki parę razy, natomiast zauważyłem, że te osoby ciągle się patrzą w to lustro. Tak, dobrze. I na zdjęciach później widać, niestety. Tak, więc ja się staram, jeżeli model mi tego sam nie zasugeruje, albo widzę, że ma problemy z ustawieniem się, to w niektórych przypadkach decyduję się na to zdjęcie. Przepraszam, na to lustro przy zdjęciach. Ale staram się tego unikać, bo później jest ten efekt, że dana osoba się skupia na lustrze, a nie na mnie, że ten wzrok gdzieś tam ucieka tej osoby fotografowanej. Ale może tak pomagam lustro sobie. może warto jednak postawić przed sesją, a na czas robienia zdjęć to lustro obrócić. Też, ale to wtedy zwracam uwagę danej osobie, żeby jednak poczuła się w moją stronę. Tak, albo i sam proszę o zwrócenie się w danym kierunku. Grzegorzu, przyniosłeś ze sobą do mnie na podcast 2 książki. Czy mógłbyś opowiedzieć, dlaczego je ze sobą wziąłeś i czy są one dla ciebie ważne? Tak, to są 2 książki z całej góry książek, które przeczytałem. Interesuję się bardzo czytaniem, uważam, że to jest bardzo ważne, żebyśmy się czegoś cały czas nowego uczyli, dowiadywali. I takim jednym z dobrych źródeł informacji właśnie są książki. W moim przypadku od początku towarzyszą mi książki podróżnicze i książki samorozwojowe. Jest to niezmiernie ważne w naszym osobistym rozwoju, który później przekłada się na efekt naszej pracy. Ja może pokażę te książki, które ze sobą przyniosłem i zaraz za chwileczkę o nich opowiem. Pierwszą książkę, którą chciałbym przedstawić, to są James Clear, Atomowe nawyki. Bardzo gorąco polecam, z tego względu, że tutaj autor dokładnie opisuje techniki, jakie należy zastosować, żeby się pewnych złych nawyków wyzbyć, a nabyć te, które nas wspierają. Więc to jest bardzo fajna publikacja i polecam. Ja już przeczytałem 2 razy i mam tutaj ulubione fragmenty zaznaczone w tej książce. Jednym z nich, nawet tutaj mam nawet zaznaczone, mogę tutaj przeczytać. W razie dalszych problemów z ocenianiem konkretnego nawyku posłuż się pytaniem, które stawiam sobie w takich sytuacjach. Czy ten nawyk pomaga mi stać się takim człowiekiem, jakim chciałbym być? Czy ten nawyk przybliża mnie do stania się taką osobą, jaką chciałbym być? Czy wręcz przeciwnie? Więc my musimy sobie sami odpowiedzieć na pytanie, czy dana rzecz, którą wykonujemy na co dzień, czy nas wspiera w jakikolwiek sposób? Czy nas ogranicza? Czy nas ogranicza? Ja sobie bardzo często takie pytania właśnie zadaję. I dzięki temu jeszcze przed czytaniem tej książki udało mi się z wielu takich negatywnych nawyków, negatywnych nawyków się pozbyć w swoim życiu. Drugą taką publikacją to jest moja ulubiona autorka, Beata Pawlikowska. Po prostu kocham za całokształt. Książka dokładnie, to jest książka, taki workbook, czyli każdy w sobie ma zapisane kody podświadomości. To jest nic innego jak pewne schematy, które zostały nam wgrane, wpojone jeszcze w dzieciństwie. Wzięliśmy to za pewnik. Natomiast w dorosłym życiu nikt nie poddał tych kodów podświadomości weryfikacji. Czy to, co w co uwierzyliśmy, jest prawdziwe, czy nie. I bardzo często one nam towarzyszą, czyli takie kody. Błędne przekonania. Błędne przekonania, dokładnie, na pewne rzeczy. I one nam też utrudniają życie, utrudniają nam samorozwój. Warto jakby zrobić sobie taką refleksję i zobaczyć, które rzeczy nas ograniczają, a które nas rozwijają. I w tej książce są praktyczne ćwiczenia,
na każdy dzień, gdzie na jednej stronie autorka opisuje jej własne życiowe doświadczenia, a druga strona jest dla nas, żebyśmy mogli zapisać na nowo własne przekonania, co tak naprawdę myślimy, czy faktycznie pogoda, kiedy pada, jest ponuro, czy ona jest naprawdę taka zła? No nie, potrzebują je rośliny, prawda? Więc potrzebuje tego deszczu przyroda. Więc to nie jest tak, że pogoda jest zła. Pogoda nie jest zła. Tylko to jest sposób tego, jak my na to patrzymy. Oczywiście jest wtedy zimno, siedzimy w domu, ale to też jest czas wtedy na to, żeby sobie usiąść, odpocząć, jakby uspokoić się, mieć ten czas na to, żeby na nowo pewne rzeczy sobie przemyśleć, na takie wyciszenie się. Więc uważam, że wszystko ma swoje znaczenie i ważne jest to, żebyśmy o tym po prostu pamiętali. Jakby we wszystkim jest pewna harmonia, pewien balans, tylko ciężko jest nam go czasami zauważyć. Tak, zgadza się dokładnie, Oskar. I też wychodzenie ze swojej strefy komfortu jakby pozwala nam dostrzegać inny punkt widzenia niż ten, który nam się wydawał. Znamy, który nam się wydawał za właściwy, a tak może nie być. W wielu przypadkach tak właśnie nie jest i powinniśmy na nowo sprawdzić. Zweryfikować nasze własne przekonania. Dokładnie. Czy one faktycznie są takie, jakie myśleliśmy. Dobrze, Grzegorzu, przed jeszcze nagraniem podcastu mówiłeś mi o tym, że lubisz zdrowy styl życia. Co on dla ciebie oznacza i jak to wygląda u ciebie w praktyce? Jasne, oczywiście. Już od samego wstania z łóżka każdy z nas ma pewne już wpojone nawyki. Na tym się nie zastanawiamy, robimy to z automatu. Choćby wyjście do toalety, czy na przykład zrobienie sobie kawy rano. Ja zauważyłem, że w moim życiu są rzeczy, które mają negatywne oddziaływanie na moje zdrowie i na moje życie i na sposób myślenia. Więc na początku zacząłem interesować się zdrowym odżywianiem i powoli, stopniowo zacząłem czytać etykiety na produktach i wprowadzać zdrowe produkty do mojej diety. Znaczy to nie jest nie nazwam tego dietą, do moich posiłków, może tak. Jako dodatek, tak? Jako dodatek, tak. I to trwało i nadal trwa i ciągle się czegoś nowego uczę. Na początku trochę mnie to gdzieś tam uwierało, że tak zacząłem przyglądać się. Dla mnie zwykłe zakupy już nie były wejściem do sklepu, zrobienie zakupów, wrzucenie czegoś tam do koszyka i wyjście. Nie, ja były całym procesem, tak? To był cały proces, więc robiłem listę rzeczy, które chcę kupić. Do tej pory robię i też czytam etykiety, skład, który się znajduje. No oczywiście w Holandii jest to tym bardziej jeszcze utrudnione, bo to raz, że te nazewnictwa różnych dodatków są obco brzmiące, a dwa, jesteśmy w Holandii, więc wszystko jest w języku holenderskim albo angielskim. Ale to było dla mnie wyzwanie, więc nie poddałem się tak łatwo, więc jak chodziłem na zakupy, oczywiście odwracałem produkt, z tyłu etykiety czytałem skład. Jeżeli czegoś nie znałem, wracałem do domu i czytałem, co to oznacza. I co się okazało, że wiele z tych składników ma w sobie trujące dodatki, które w perspektywie czasu wpływają na sposób naszego... Czyli masz na myśli jakieś konserwanty, sztuczne barwniki, tego typu rzeczy, tak? Dokładnie, jest tego bardzo dużo. Oczywiście ktoś powie, ale co jest teraz zdrowe? Oczywiście nie jesteśmy w stanie wyeliminować całkowicie z tych chemicznych produktów, ale w moim przypadku ja staram się kupować produkty ekologiczne z takiego
których pochodzenia znam. I pełnowartościowe produkty, więc są to różnego rodzaju kasze, owoce, warzywa i gotuję sobie, przyznam, posiłki sam w domu. Przynajmniej ograniczam do minimum te wszystkie konserwanty i dodatki, które wpadają do mego garnka. Nie oszukujmy się. To bardzo wpływa na sposób naszego zachowania, na decyzje, jakie podejmujemy, na to, jak się czujemy, na to, czy nam się chce, czy nam się nie chce i oczywiście na sposób myślenia, czyli i twórczego tworzenia też w moim przypadku, więc dla mnie to odgrywa ogromną rolę. Więc ktoś powie, no ale Grzesiek, no kurczę, już próbowałam tyle różnych sposobów i diet, jest ciężko, prawda? Na początek można wystarczy, jeżeli sobie, w moim przypadku było na przykład tak, że lubiłem sobie podjadać słodycze wieczorami i wiedziałam, w jakich momentach to robię. Kiedy na przykład już po całym dniu mogę sobie usiąść i odpocząć, zajrzeć do komputera i wtedy nagle dostawałem napadu głodu i co? I do mego żołądka trafiały różne ciasteczka, batoniki i tak dalej. Więc zacząłem kupować owoce i warzywa, przestałem kupować słodycze, więc ja tak naprawdę tylko zamieniłem ten zły nawyk na dobry nawyk. Czyli ja dalej mogłem jeść, niczego sobie nie odmawiałem, bo wielu osobom kojarzy się dieta, kojarzy się z czymś, co sobie muszą ograniczyć, odstawić z jakimiś wyrzeczeniami. Wyrzeczeniami, dokładnie. Ja uważam, że właśnie nie. Ja sobie daję szansę na długie zdrowie. Czyli na taką sytuację win-win. Tak. Że ty jesteś zadowolony, bo jesteś cały czas najedzony, ale masz też świadomość, że jesz coś wartościowego. W momencie, jak zacząłem interesować się zdrowym odżywianiem, to też doszło do mnie takie przekonanie, kurczę, no ale ja dalej piję alkohol, nie? No, w ogóle to się kłóci. No, z jednej strony dbam o zdrowe produkty, o to, co jem, a z drugiej strony wlewam alkohol i wiele osób pewnie może się nie zgodzi ze mną, no ale jak to przecież w naszej kulturze od dawna jest alkohol, przy każdej imprezie, no tak, zgadza się, ale niestety alkohol jest toksyczny dla naszego organizmu i to nie ulega wątpliwości, niestety tak jest. I w momencie jak uświadomiłem sobie tą rzecz, to stwierdziłem, nie, ja nie chcę tego. Więc od 5 lat w ogóle nie piję żadnego alkoholu i tu od razu uprzedzę, nie wykluczyło mnie to z życia towarzyskiego, wręcz przeciwnie. Zacząłem do siebie przyciągać osoby o podobnym stylu, aktywnym i zdrowym stylu życia. Oprócz tego też jestem od 5 lat wegetarianinem, więc w mojej diecie nie ma produktów mięsnych. Oczywiście wiele osób mnie pyta, ale to co, rybę jesz? No nie, ryba też jest mięsem. Generalnie rzecz mówiąc, nie jem niczego, co pochodzi od zabitego zwierzęcia. Okej, czyli nie wegaństwo, ale bo powiedzmy... Produkty pochodzenia zwierzęcego tak, takie jak sery, jajka, tak. Okej. Ale to też... nie nakłaniam tutaj nikogo do porzucania normalnych posiłków. To chyba trzeba poczuć taką wewnętrzną chęć, żeby coś zmienić. Dokładnie. Bo to, że jest modny weganizm, to nie znaczy, że każdy musi na niego przejść. Zgadza się, dokładnie tak. Poza tym nie można tego zrobić z dnia na dzień. U mnie to trwało, to był proces i to było zupełnie naturalne. Stopniowo nie odmawiałem sobie, ale ograniczałem spożycie mięsa, bo bardzo sukcesywnie uzupełniałem to mięso innymi produktami pochodzenia roślinnego, różnego rodzaju kaszami. Czasami jak w rozmowie poruszam temat żywienia i mówię, że używam takiej czy innej kaszy, to ludzie właśnie bardzo często mówią, że oni nie znają. I właśnie ludzie
to jest myślę ten problem, że ludzie nie widzą alternatywy, prawda? Ciągle myślę, wielu kojarzy się wegetarianizm, przepraszam, z jedzeniem sałatek. No, niestety tak nie jest. Naprawdę niczego mi nie brakuje, czuję się świetnie, zresztą to widać po mojej minie i po tym jak wyglądam. Więc to jest tak, że stopniowo zacząłem wprowadzać właśnie różnego rodzaju kasze. Kaszę jaglaną, kaszę quinoa, ryż, ale drodzy Państwo, nie ryż biały, który jest pozbawiony wartości, tylko ryż brązowy, czarny, czerwony, który ma zachowane wszystkie wartości. I wszelkiego rodzaju cała gama tego jest, więc powoli włączam te produkty do mojej diety. I to nie było na zasadzie, że ostawiłem ten kotlet i zostały mi tylko ziemniaki i ta mizeria. Nie, to stanowczo odradzam, absolutnie nie. To co powiedziałeś też, to trzeba poczuć. Trzeba delikatnie przebudować swój system jadłospis, tak, żeby to dostosować. I od tego czasu właściwie przestałem chorować. Jeżeli mnie tam dopadnie jakieś przeziębienie, to jestem w stanie bez żadnych leków wyjść z tego przeziębienia. Po prostu organizm potrafi sam się wyleczyć, bo ja wierzę w to, że nasz organizm potrafi sam z wielu różnych chorób wyleczyć się. Okej, a wracając do zdrowego stylu życia, czy coś poza dietą jeszcze dokonałeś jakichś zmian? O tak, i to może być bardzo ciekawe, inspirujące. Opowiem tutaj o pływaniu. Jest to jedna z form aktywności, którą uprawiam. Bardzo lubię ruch, zresztą od dziecka. I z pływaniem było tak, że ja się tego pływania panicznie bałem wody głębokiej, żeby wejść do wody. W momencie, kiedy już odrywały mi się stopy od podłoża, no to ja już podałem panikę. Naprawdę tak było. Ale stwierdziłem, że zawsze mnie też fascynowało to, żeby się nauczyć tego pływania. Więc zapisałem się na lekcję w Amsterdamie, na lekcję pływania. I na początku nie wiedziałem, jaki będzie tego efekt końcowy. Znaczy, wiadomo, szedłem z zamiarem nauczenia się tego pływania, ale jak to później wpłynęło na moje życie, i to opowiem za chwilę. Na początku bardzo intensywnie ćwiczyłem. Przechodziłem też poza lekcjami, ćwiczyłem też sam na basenie te wszystkie ruchy, które bez końca powtarzałem te same ruchy. I było to dość... Ten proces był bardzo długi. Ale niezmiernie też ważny. Ale miałeś motywację, żeby kontynuować to. Tak, ale miałem motywację. Gdzieś mam takiego ducha walki. Gdzieś tam w środku wierzyłem w to, że dam radę. Wypiłem, uwierzcie mi, litry wody basenowej. Oczywiście nie zachorowałem. Spędziłem dziesiątki godzin na basenie. I nie miało dla mnie znaczenia, czy jestem zmęczony, czy nie. Po prostu chodziłem na ten basen. Miałeś cel, który chciałeś zrealizować. Który chciałem zrealizować. I przy taki moment, taki dzień, kiedy trener zabrał mnie na głęboki basen, na początku taki byłem zdziwiony, czemu w ogóle idziemy w kierunku tego głębokiego basenu. On mi kazał skoczyć do wody. Uwierzcie mi, strach czułem taki, jakbym miał się rzucić za chwilę w przepaść. Dla kogoś, kto pływa, wyda się to taką abstrakcją. Dla mnie to był taki kolejny krok pokonywania strachu. I w momencie, jak skoczyłem do tej wody, to tak naprawdę to był ten moment, kiedy przełamałem ten mój strach do pływania. I teraz tu się nieskromnie pochwalę. W mojej grupie jestem jednym z najlepszych pływających obecnie. Przygotowuję się do kolejnego kursu. Ponieważ zafascynowało mnie to pływanie,
pokochałem pływanie, tak samo jak fotografię, więc spędzam bardzo dużo czasu na basenie. Staram się być kilka razy w tygodniu, minimum 3 razy, żeby ćwiczyć i poprawiać technikę. I o tyle może to posłużyć za przykład do zmiany w życiu, że my się czasami, strach czasami nas paraliżuje przed zrobieniem tego pierwszego kroku, przed zostawieniem tej strefy komfortu, co inni sobie pomyślą, jak zareagują. A fajne jest to, że ja to teraz właśnie przekułem w taki pozytywny aspekt w moim życiu i wzmacnia mnie to, kiedy staję przed podjęciem jakiejś decyzji, kiedy mnie paraliżuje właśnie strach. Więc sobie wtedy myślę, kurczę, no pokonałem ten strach przed pływaniem, przed głęboką wodą i teraz jestem z najlepszych, więc bardzo często my sobie sami ograniczamy pewne samorozwój. Więc warto o tym pamiętać. Niech to posłuży za przykład dla osób, które chciałyby coś w życiu więcej osiągnąć, że warto jednak być konsekwentnym, dążyć do tego celu i strach, on jest potrzebny. Tylko w moim przypadku to nie jest tak, że ten strach całkowicie gdzieś tam zginął. Oczywiście mam respekt do wody. Inaczej też jest, kiedy pływam w basenie, a inaczej, kiedy pływam w otwartym akwenie. Więc ryzyko stwarzają sytuacje, których nie mogę przyćwiczyć na przykład na basenie, prawda? Natomiast także dalej mam respekt do wody, ten strach jest, ale go oswoiłem. On tam jest, ale umówmy się, że strach jest nam potrzebny, bo potrafi nas przestrzec przed jakimś niebezpieczeństwem. Wspomniałeś o strachu przed tym, jak ocenią nas inni. Mi się wydaje, że to jest nawet częste zjawisko i wydaje mi się, że też już wracając do poprzedniego naszego tematu fotografii, często też ludzie boją się iść do fotografa na sesję zdjęciową, bo boją się, że i on ich oceni jako fotograf, co w zasadzie nie powinno mieć miejsca, ale też ocenią ich znajomi, rodzina, bliscy, którzy później te zdjęcia zobaczą. Tak, paradoks w tym jest taki, że ludzie, i to mówię z własnego doświadczenia, że często myślimy o tym, co inni mogą pomyśleć, ale my nie żyjemy w umysłach tych ludzi i w głowie. Nie możemy tego wiedzieć, co ktoś sobie pomyśli, więc zmianę musimy zacząć od siebie. My musimy siebie pokochać, my musimy siebie zaakceptować takim, jakim jesteśmy. I umówmy się, każdy jest po prostu inny. Nie ma dwóch identycznych osób. I w moim przypadku akurat mnie to jeszcze bardziej fascynuje, ciekawie ta inność i chęć poznawania nowych kultur, nowych ludzi. Okej, mamy trening, czyli powiedzmy pływanie, basen, aktywność fizyczną. Tak. Mamy zdrowe odżywianie. Czy coś jeszcze udało ci się zmienić? Ja myślę, wszystkie te rzeczy, o których teraz wspomniałeś, one się wzajemnie łączą i się wspierają. To ma takie... Tak, one się po prostu łączą w całość. Myślę, że jedno bez drugiego nie mogłoby prawdopodobnie zadziałać. Grzegorz przed chwilą wspomniał, bo podejrzewam, że to by było cięcie, więc Grzegorz przed chwilą wspomniał, zapytany mnie o fotografię sensualną, powiedział, że robił również akty męskie, czyli wrócimy w tym momencie do tematu fotografii, czyli tak pomieszamy trochę wątki, ale bardzo mnie ten temat zaciekawił. Tak, jest to, ja się uśmiecham, bo ja bardzo dziękuję moim modelom za zaufanie, bo tutaj mówię, znowu wrócę do tego, że ta więź między fotografem a modelem musi być to zaufanie z obydwu stron. Więc to jest dla mnie niezmiernie ważne. To jest dowód na mojej pracy, że ją dobrze wykonuję, skoro ludzie do mnie przychodzą i mi ufają i potrafią się rozebrać. Natomiast nie robię zdjęć pornograficznych, są to zdjęcia sensualne. Akty, są to zdjęcia
delikatnie erotyczne, tak, też i artystyczne przede wszystkim. No właśnie, a powiedz, bo może niektórzy nie wiedzą, czym się różnią właśnie takie zdjęcia pornograficzne, jak podejrzewam, że większość ludzi ma przed oczami zdjęcia sensualne, a akty. A czym są w zasadzie akty? No, Jaka jest różnica między tymi dwoma stylami? Granica jest bardzo niewielka. I trzeba się tego pilnować. Chyba że fotograf potrafi później się obronić i powiedzieć, czemu miało to służyć. Natomiast ja może powiem o tym, jak ja pracuję. Staram się, żeby zdjęcie wzbudzało pewne emocje. Odkrywamy pewne miejsca. Jest tam gra świateł i cieni, więc ma wzbudzać pewne takie może ciekawość w oglądającym, może pożądanie ze strony pań na przykład, które oglądają panów. I tutaj akurat staram się nie pokazywać, nie być takim bardzo jak to nazwać, dosłownym, żeby pokazać tą całą nagość. Nie jest to moim absolutnie celem. Ja lubię tą nutkę tajemniczości, żeby zdjęcie miało tam, powiedzmy, pewną historię i żeby osoba, która ogląda zdjęcia, żeby jednak żeby wzbudzić tą ciekawość w tej osobie. Więc mówię, jest tam gra świateł, cieni i odpowiedniego dobrania lokalizacji, bo umówmy się, też na sesję wyjeżdżam, zagraniczne sesje do Belgii, do opuszczonych magazynów. I tutaj jeśli pozwolisz, Oskar, opowiem taką dość zabawną historię. Bo niestety robienie takich zdjęć, szczególnie w plenerze, wiąże się z pewnym ryzykiem takim, że ktoś to może zobaczyć. Dokładnie. I faktycznie... Myślę, że podczas takiej sesji można dużo widzów zebrać. Tak, można dużo widzów zebrać. I może zebrać też, może skupić uwagę osób, które nie będą zbyt przychylnie na to patrzeć. I faktycznie podczas sesji w tamtym roku w opuszczonym takim miejscu koncept sesji był taki, żeby pokazać tego modela w takiej, w nagości, w takiej surowości tego otoczenia i do zdjęć skłułem tego modela łańcuchami do poręczy. Brzmi już groźnie. Tak, miało i było groźnie naprawdę, nawet na planie, bo w pewnym momencie ktoś z osób, z miejscowych osób to zauważył i w Belgii oczywiście to było, więc w języku tam chyba flamandzkim krzyczał do nas wręcz, do mnie modela. No niestety ja nie mówię w języku flamandzkim. Mój model trochę tak, po francusku, więc, ale on miał utrudnione ruchy, bo on był skuty tymi łańcuchami. Więc była taka... Ja stałam wryty, bo nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Mniej więcej wiedziałam, że widziałam reakcję faceta, więc był niezadowolony. A z drugiej strony ten model, nawet chcąc coś powiedzieć, no był odwrócony plecami, skuty łańcuchami, więc miał ograniczone ruchy, więc była taka sytuacja trochę niebezpieczna, niezręczna, ale też z perspektywy czasu poczynało taka zabawna. Obyło się bez interwencji policji. Tak, obyło się bez interwencji policji. Oczywiście uspokoiliśmy pana, że już kończymy. Może pan się bał, że ty chcesz krzywdę temu modelowi zrobić? Może nie wiedział, jaka jest koncepcja. Mogło tak być. Mogło też tak być, no ale niewątpliwie wspominam to w taki zabawny sposób. Fajne doświadczenie. No dobrze, a powiedz mi właśnie o aktach, czy o fotografii sensualnej, ale kobiet tym razem. Czy kobiety chętnie się godzą na takie zdjęcia, czy
Jak w ogóle odbierasz różnicę między fotografią kobiet a mężczyzn, jeżeli chodzi o akty czy o fotografię sensualną? Czy są jakieś różnice? Czy kobiety się bardziej wstydzą, czy mężczyźni? No jeżeli ktoś już decyduje do mnie na taką sesję, no to chyba wyzbyty jest tego wstydu. Chyba ma tą już taką świadomość, jak te zdjęcia będą wyglądać i świadomość samego siebie. Ma tą w sobie wewnętrzną odwagę, pewność siebie i jest dość łatwo. Czy jakieś różnice? Nie zauważam ich w fotografowaniu kobiet. Poza aspektami wizualnymi, to nie zauważam żadnych innych różnic. Jeśli chodzi o skrępowanie, czy nie, chyba nie ma takich. Czy praca i z modelem, i z modelką wydaje ci się, że jest mniej więcej na tym samym poziomie? Wydaje mi się, że jest taka sama, bo nie zauważyłem, nie przypominam sobie, żeby jakieś były tam różnice w komunikacji. Tak, nie. Tutaj Grzegorz mi teraz podsunął kolejne pytanie i w sumie bardzo trafne. Jakie są twoje plany na przyszłość związane z fotografią? Bardzo ważne pytanie. Myślę, że każdy z nas powinien zadać sobie takie pytanie, nie odnośnie akurat fotografii, ale ogólnie o życiu. Na temat własnego życia. Nie chciałbym tutaj wszystkiego zdradzać, natomiast nadal się rozwijam i idzie to w fajną stronę i bardzo mi się to podoba. Cieszę się bardzo, że mogę być tutaj dzisiaj razem z tobą i nagrywać tego podcasta, bo to też dowód tego, że jestem otwarty, że potrafię rozmawiać na różne tematy i że coś do tej pory już czegoś dokonałem i nadal jeszcze są rzeczy, które wymagają poprawienia i nauczenia się. Więc na pewno te cele na pewno ściśle są związane z rozwojem mojej fotografii. Na pewno chcę, żeby stało się to moim głównym źródłem utrzymania, że mógł zrezygnować z pracy, którą wykonuję na co dzień. Jestem na dobrej drodze, więc idzie wszystko w dobrym kierunku, z czego się ogromnie bardzo cieszę, ale uważam, że jeżeli coś się robi z pasji, oddaje się całe swoje serce, tak jak samo ty w przygotowaniu tego podcastu, to sukces jest nieunikniony. Prędzej czy później powinien się pojawić. Tak, a patrząc na zmiany, jakie dokonały się w moim życiu w ostatnich latach i jak wrócę, cofnę się pamięcią, w którym miejscu byłem, a gdzie jestem obecnie, nie tylko jako fotograf, ale w ogóle też w życiu prywatnym, no to jestem bardzo dumny z siebie, muszę powiedzieć. Także nadal będę konsekwentnie dążył do swoich celów, ale te cele też ściśle wiążą się z tą moją aktywnością, o której wspomniałem, czyli pływanie. Już w tym roku, w tym momencie już biorę treningi w tym kierunku, żeby zostać płetwonurkiem. Więc dla mnie to jest coś niesamowitego, bo jeszcze 2 lata temu bałeś się skoczyć do wody, skoczyć do wody. A teraz po prostu jak usłyszę tylko hasło od trenera idziemy na głęboki basen, no to ja już skaczę do góry z radości. Entuzjazm się we mnie budzi, także jest fajnie. I on też to widzi i mnie wspiera w tym procesie nauki, daje mi dodatkowe zadania, też mamy ćwiczenia z ratowania osób w wodzie, więc to tylko można sobie wyobrazić, jak daleko tutaj już doszedłem, a jeszcze sporo przede mną. Także na pewno to nie koniec i jeszcze dużo jest. Im więcej tak naprawdę wiem, albo im więcej się uczę, tym więcej widzę, czego jeszcze nie wiem. Dobrze, powiedz mi jeszcze tak już na sam koniec, bo rozmawialiśmy dzisiaj głównie o fotografii, więc nasz podcast mógł przyciągnąć osoby, które się interesują bądź chciałyby zacząć w ogóle robić zdjęcia. Tak w paru słowach,
jakieś wskazówki dla osób, które w ogóle chciałyby zacząć robić zdjęcia? Świetne pytanie. Już mówię. I przepis jest prosty. Kochani, po prostu fotografujcie. Musicie czuć tą fotografię sercem. I mylne jest bardzo, i to was może sprowadzić na złą drogę, jeżeli uważacie, że każda sesja powinna być płatna na początku, że od razu powinna przynosić dochody. Nie, tak nie jest. Zbudujcie najpierw swój warsztat. Niech to będzie przede wszystkim coś waszym stylem życia, o tak to nazwę, bo w moim przypadku to jest, jakby to nadaje tempo i styl życia mojemu życiu, także... A jeżeli ktoś czuje się ograniczony sprzętowo, bo powiedzmy nie stać kogoś na bezlusterkowca za parę tysięcy złotych plus obiektyw za kolejne kilkanaście tysięcy złotych, jak można sobie z tym poradzić? Oczywiście. Słuchajcie, każdy z nas ma smartfony, telefony, które mają już po kilka kamer, są tak technologicznie zaawansowane, że nie szukajmy sobie wymówek, że musimy mieć właśnie jakiś drogi sprzęt, że tylko tym sprzętem będziemy w stanie robić zdjęcia. Ja bardzo często swoje story i głównie nakręcam moim iPhone'em 6S, który daje radę. Niektórzy może już nie pamiętają nawet, ale on naprawdę świetnie daje radę. I ja zawsze powtarzam, to nie sprzęt robi zdjęcia, to fotograf robi zdjęcia. Oczywiście liczą się umiejętności, technika, ale to przyjdzie z czasem, kiedy zaczniemy fotografować. Ale przede wszystkim róbmy zdjęcia. Przy każdej okazji. Róbmy ich dużo i zwracajmy uwagę na to, co naszym zdaniem wyszło źle, co byśmy chcieli poprawić. I starajmy się szukać informacji. Jest internet, jest mnóstwo informacji, które można znaleźć w internecie, zupełnie darmowych. Więc tak naprawdę nie szukajmy sobie ograniczeń, że nie mamy odpowiedniego sprzętu, że nie mamy wiedzy. Zawsze można też dołączyć do grup fotograficznych, zapytać jakiegoś innego doświadczonego fotografa wysłać mu przykładowe zdjęcia i zapytać o opinię. W mojej przygodzie z fotografią wielokrotnie spotkałem się z osobami, które wysyłały mi swoje zdjęcia i prosiły mnie o jakieś wskazówki. Ja zawsze zwracam uwagę i bronię osób, które mają coś do powiedzenia na zdjęciu, które ja czuję, na przykład jeżeli ktoś mi wyśle zdjęcie, widzę, co ktoś chciał pokazać na tym zdjęciu i skupiam się na motywowaniu tej osoby. Nie na wytykaniu błędów. Nie na wytykaniu błędów. Bardzo często ludzie się boją nawet wrzucić jakieś zdjęcie do internetu, bo boją się tej krytyki. Słuchajcie, krytyka myślę, że może być motywująca. Sytuacja, o której mówisz, to ma głównie miejsce na tych wszystkich forach dyskusyjnych, gdzie fotografowie wrzucają zdjęcie, czy na jakichś grupach facebookowych, gdzie ktoś wrzuca zdjęcie i zamiast powiedzieć, to jest fajne, to ci się udało fajnie uchwycić, mógłbyś poprawić to i to. Szczerze? A to jest przeważnie takie obrzucanie gównem tak zwanym. Zgadza się. Tutaj zdradzę tajemnicę, ja nie rzucam zdjęć na żadne fora. Ale mam wspaniałe grono moich przyjaciół i oni całkiem obiektywnie, oni są właściwie pierwszymi osobami, które widzą jeszcze nieskończoną pracę i naprawdę potrafią mi bardzo konstruktywną krytykę przesłać, za co jestem ogromnie wdzięczny i z tego miejsca bardzo dziękuję i pozdrawiam Sabinę Pyrczek, Bisię, moją najlepszą przyjaciółkę, kocham cię, i Wojtka, który mieszka na Florydzie, także oni mnie wspierają, oni są takim moim oni wysłuchują wszystkich moich pretensji, żali ale to chyba ważne mieć kogoś, komu możesz się wyżalić, tak, opowiedzieć o różnych rzeczach, które cię frustrują.
Tak, którzy są w każdym momencie mojego życia, znają mnie od małego. Także oni doskonale mnie dobrze znają, aczkolwiek oczywiście ostateczną decyzję i tak jestem dorosłym człowiekiem, więc podejmuję sam decyzję. Myślę, że takim wspólnym mianownikiem dla całej naszej rozmowy było to, aby próbować nowych rzeczy. Zgadza się. Aby wyjść ze swojej strefy komfortu. Jak najbardziej. I aby nie ograniczać się do robienia jednej rzeczy, próbować wielu, ciągle odkrywać coś nowego, bo tak naprawdę nie wiemy, co możemy oczekiwać od nowych rzeczy. Zgadza się. Nie wiemy, która rzecz tak naprawdę stanie się tą główną, która nas pchnie dalej. Która nas pchnie dalej. W moim przypadku fotografia od początku ona była, ale potrzebowałem osób, które mnie wspierały w tym procesie. To jest bardzo ważne, żeby mieć wokół siebie ludzi, którzy nas wzmacniają, którzy nam dobrze życzą. Tak, chyba czasami samo to, że coś chcemy zrobić, nie wystarcza. Jednak potrzebujemy kogoś, kto nas nie tyle pchnie, ale będzie wspierał i mówił, że w trudnych momentach otaczajmy się rób to dalej. Właściwymi ludźmi. Ktoś zada pytanie, ale przecież wokół nas też są debile. Oj, mnóstwo. Tak, mnóstwo. Słuchajcie, powiem taką rzecz i to może niektórych zaboleć. Niestety przyciągamy do siebie osoby podobne do siebie. Jeśli to kogoś zabolało, to nie jest to moim celem. Więc do czego chcę nawiązać? Zaczniemy zmianę od siebie. Zobaczmy, co możemy poprawić. I wtedy otoczenie też się zacznie zmieniać dla nas. Naprawdę. Warto spróbować. Tak jest, nie bójmy się zmian. Myślę, że warto zacząć już dzisiaj. Dokładnie tak. Dziękuję Ci, Grzegorz, za przybycie, za wzięcie udziału w podcaście i cóż, życzę Ci samych sukcesów fotograficznych, sukcesów pływackich i mam nadzieję, że tutaj gdzieś na dole podlinkuję link do Twoich mediów społecznościowych, aby osoby zainteresowane mogły również pooglądać Twoje zdjęcia. Myślę, że ktoś będzie chętny. I cóż, dziękuję Ci za przybycie. Dzięki, Oskar. Ja Ci ogromnie dziękuję za przesympatyczną rozmowę. Również Tobie życzę sukcesów w rozwoju tego przedsięwzięcia, którego się podjąłeś. Jest to naprawdę super sprawa. Mówię, jest to nowatorski projekt, którego się podjąłeś i to jest coś, czego nikt nie robi, więc ja Ci naprawdę życzę sukcesów i wiem, że z Twoją pasją, która po prostu energią, którą wyczułam od Ciebie, wierzę w to, że ten sukces do Ciebie przyjdzie i życzę Ci samych inspirujących rozmów i ja oczywiście dziękuję Ci za dzisiejszą naszą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo za miłe słowa, a Was, drodzy widzowie, zapraszam już do kolejnych podcastów, które pojawią się niedługo. Cześć. Cześć.